Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Topowa Xperia na ten rok, czyli Sony Xperia 1 Mark V. W końcu jest, przetestujmy, zobaczmy, sprawdźmy co potrafi, jak wygląda pierwsze wrażenia tego smartfonu. No jak to zwykle w serii Xperia, no te smartfony trzeba przyznać, że naprawdę są ładne. Z tyłu fajne szkło z takim grawerem, wzorem, jak to nazwać, no jest po prostu chropowate, co pewnie możecie usłyszeć, co się robi, jak się użyje pazurków na nim. Wygląda to naprawdę ładnie. Delikatnie odstające aparaty, też chropowaty cały korpus dookoła, no to jest naprawdę śliczne. Jest to, co już nie ma żaden flagowiec, poza tym, co właśnie możecie zobaczyć w Sony. Jest port mini jackowy, kurczę, naprawdę super. Tego brakuje w topowych telefonach, wielu. Dostęp do karty SIM taki bardzo łatwy, cyk, pazurkiem podnosicie, otwieracie, nie do tego robić, bo się telefon zrestartuje. USB Typ-C wiadomo, druga strona, dodatkowy przycisk do wyzwolenia migawki aparatu, przycisk Power, który jest też czytnikiem linii papilarnych. Xperia jakoś ma to do siebie, że używa tych czytników takich standardowych, nie ma rozblokowania twarzą, jest tylko po prostu odcisk palca, który tu mamy, no i oczywiście przyciski głośności. To nas wita. Wita nas naprawdę duży, fajny ekran w specyficznych proporcjach, które powiem wam, że naprawdę są dobre, przydają się często, a mianowicie 21:9. Mamy tutaj 6,5-calowy ekran 4K HDR OLED 3840 na 1644 piksele. No, to już robi robotę. Ekran, jasność macie maksymalną aktualnie. Posprawdzamy, potestujemy, zobaczymy jak ona wypada. Jeżeli chodzi o same kwestie tego ekranu, mamy tutaj 120 Hz oczywiście, odświeżanie dotyku do 240, wsparcie, znaczy może tak, tryb twórcy taki specjalny Cine Alpha, inspirowany właśnie nie smartfonami, tylko aparatami od Sony, spoko. Jeżeli chodzi o kwestię wyświetlania, czyli 100% pokrycie barwowe palety DC i P3, no nieźle, BT22, Rec 2020, BT2020, no to mi chodziło. Więc kurczę, naprawdę jest tutaj grubo. Zresztą odsyłam was jak zwykle do, że tak powiem, specyfikacji. No ale wiecie, możecie pozmieniać wiele. Tryb twórcy. O, od razu te kolory fajniejsze, bo to są takie trochę przeniebieszczone, bym powiedział. No, nieźle. Co tu jeszcze możemy porobić? Balans bieli. No i to jest ustawienie balansu bieli, tylko że nie w trybie standardowym, trzeba sobie tam przestawić, ale patrzcie, możecie po prostu trafić w punkt, jaki chcecie. Jak ktoś nagrywa i ogarnia tego typu rzeczy, to wie o co chodzi. No to jest bajka. Takie rzeczy, tylko Sony. Oczywiście ciemny motyw to sobie od razu włączymy, bo to chyba najlepsza opcja. No, to sobie możemy też palić. A nie, no to jest to takie nocne, czyli wycięcie niebieskiego światła. No ale jeżeli chodzi o ekran, powiem wam, że tutaj Xperia naprawdę ładnie świeci i podoba mi się to, co widzę, więc jak najbardziej myślę, że na plus. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy samym sprzęcie, no to tak naprawdę mamy Gorilla Victus 2 na froncie, Gorilla Glass Victus, żeby była pełna nazwa, z tyłu, odporność IPX5 na łamane IPX8, jeżeli chodzi na wodę i na pył IP6X, sorry, tam był X5, X8, a tu jest 6X. No czyli można, no raczej nie jest skazane, ale bezpiecznie w miarę, jeżeli chodzi o kwestie tego typu rzeczy. Snapdragon 8 Gen 2, czyli topowa jednostka. Zobaczymy, jak tutaj chłodzenie rozwiązano. Sprawdzę, jak ona się grzeje, bo to mnie bardzo interesuje. 256 GB pamięci wewnętrznej UFS, ale który to niestety nie udało mi się sprawdzić, więc będą wyniki Androbencha, to sobie zobaczycie. 12 GB pamięci RAM, spoko. Zestaw jest strasznie ubogi, ale Xperia idzie w eko. Dostajecie dosłownie coś takiego. Tutaj macie telefon wkładany z papierologią, 0 kabli, 0 ładowarek, tylko czysty papier, który ma być do recyklingu i sam telefon. Jest to jakieś podejście? Chociaż ja bym wolał dostać kabelek i ładowarkę, no ale cóż, ja to ja. Ważne cechy tego smartfonu. No, Xperia 1 to fotografia. Tu musi być grubo. Mamy aparaty wsparte przy produkcji. Carl Zeiss tutaj miał, że tak powiem, jakieś udziały w tym temacie. Jeżeli chodzi tak, główny 52 megapiksele,
no to są pełne proporcje, 48 efektywna, 12 megapikseli zapis fotografii. No ciekawie to się przetwarza. Oczywiście przetwornik od Sony, 1,9 światło, kąt widzenia 84 stopnie, to jest główny aparat. Mamy też 12 megapikseli. Tutaj jest tak naprawdę zoom, który ma światło od 2,3 do 2,8 i mamy 12 megapikseli o świetle 2,2 i to będzie szeroki kąt. Tak się przedstawiają nam fotograficznie w skrócie. Oczywiście wejdźcie sobie na stronę Sony, znajdziecie wszystko, jeżeli chodzi o fotografię. Jeżeli chodzi właśnie o fotki, tak naprawdę mamy dwa tryby. Standardowe aparatu, no gdzie jak każdy użytkownik smartfona po prostu robimy te zdjęcia normalnie. O, tu widzicie tego zooma, ale coś już w takiej odległości to mi on nie chce przeostrzyć, a szkoda. I co tu jeszcze możemy zrobić? Aha, 10. Kurczę, ale 15. Będzie nacykać fotek Xperią, no bo tutaj jest dużo możliwości. No i tu wiadomo, macie jakieś różne ustawienia. Znaczy, nie da się ukryć, że te smartfony, menu aplikacji aparatu są inspirowane normalnymi aparatami, więc jak ktoś ogarnia jakąś lustrzankę albo bezlusterkowca od Sony, no to wie, o co tutaj chodzi. Ale no to jest taka zabawa basic. Ale mamy jeszcze tryby, tak jak w każdym standardowym aparacie. Programy auto, no, kwestia priorytetu czego, totalny tryb ręczny. Naprawdę, można tutaj robić wszystko fotograficznie. Jeżeli ktoś jest fanem fotografii, tak naprawdę gdzie to jest Cine Pro, no to jest Video Pro. No, jeżeli ktoś jest fanem fotografii, no to może się bawić. Jeżeli chodzi o nagrywanie, też tutaj praktycznie jest możliwość poustawienia czego się chce i jak się chce, gdy sobie wejdziemy w tryb Cine Pro i tutaj tak naprawdę już się zaczyna zabawa. Możemy sobie ustawiać, wiadomo, rozdzielczości klatkarz, no to jest standard, ale możemy zmieniać wygląd, tak to sobie tutaj nazywane, bardziej bym to nazwał jakimiś filtrami, mniejsza o to. Obiektyw oczywiście, z którego nagrywamy. Tutaj już po prostu jak w profesjonalnym temacie w milimetrach podane, żeby każdy wiedział, o co chodzi, a nie, że jakiś szeroki i tak dalej. Balans bieli. No i oczywiście kwestie migawki. ISO. No jest gdzieś auto? Nawet nie ma. To już musisz sam dobrać. No więc po prostu, jeżeli ktoś się zna i wie i że tak się wyrażę, ogarnia, to naprawdę wyciągnie z tego telefonu fotograficznie i filmowo naprawdę dużo. Ale to już bardziej dla ludzi, którzy wiedzą, do czego to służy i wiedzą, jak się tym bawić. Większość z was to i tak pewnie użyje tutaj standardowego trybu. I też myślę, że będziecie zadowoleni, jak patrzę to, co widzę na ekranie, ale po robię zdjęcia będzie o tym na pewno zdecydowanie więcej, jeżeli chodzi o fotografię. Jeszcze, żebyśmy byli skrupulatni, na froncie mamy 12 megapikseli, jeżeli chodzi o przetwornik. Tutaj takie standardowe pole widzenia 83 stopnie, światło 2.0. Dobra, idziemy do audio. Oczywiście to, że są głośniki stereo, to tutaj nie ma co mówić, no bo muszą być. Jest mini jack i tutaj możemy spokojnie nawet korzystać z technologii 360 Reality Audio. Oczywiście trzeba sobie zainstalować odpowiednie rzeczy. Jest wsparcie dla Atmosa, jest aptX Adaptive, spoko. Wszystkie reszta innych kodeków obsługiwane. No aż nie mogę się doczekać, jak brzmi ten telefon. Myślę, że sobie go sparuję z czymś fajnym. Tymi słuchaweczkami właśnie na aptX-ie. No i zobaczymy, jak to wszystko się zgrywa. Jak już jesteśmy jeszcze przy tego typu tematach, bateria 5000 mAh. Myślę, że spoko. Jest power delivery możliwe, czyli szybko się to naładuje. To, że jest 5G, to każdy wie. Jest Wi-Fi do standardu nawet 6 GHz, czyli Wi-Fi 6. Dokładnie. Tak, to chyba dobrze myślę. Jeżeli się nie mylę, to mi poprawicie. Oczywiście jest Bluetooth 5.3. Jest USB typ C, ale to wiadomo. Cóż, zobaczmy jeszcze, czy możemy coś tutaj podziałać, jeżeli chodzi o SIM-ki. Spoko, można włożyć SIM-kę, można włożyć kartę microSD. No to chyba dobra opcja, ale widzę, że już nie ma tego, albo to gdzieś w ustawieniach trzeba przestawić.
No bo kiedyś w Xperiach wyjęcie tej tacki powodowało to, że nam się telefon potrafił wyłączyć takie zabezpieczenie, żeby ktoś nie szybko wyjął kartę SIM i go przejął sobie. No, ale tak to wygląda. No i cóż, sama Xperia, powiem wam, że działa szybko, responsywnie jak na snapa, wiadomo którego. No i cóż, ja biorę się za jej testy, za sprawdzenie, co potrafi. Wstępnie ładna, fajne, duże proporcje. No i zobaczymy, co potrafi. Chcecie wiedzieć więcej? Niedługo cała playlista o niej. Na dzisiaj tyle. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej!